natychmiast zyskał głos i że zaczął również włączać swojego brata starszego, który przychodził do nas i z nami rozmawiał o motorze, prezentował sprzęt. Dzięki temu chłopaki nawiązali zupełnie inną relację. Ta relacja przeniosła się później na rodzinę. To, że nie mówię, to nie znaczy, że nie rozumiem. Ja nie mówię, ale ja jestem w stanie bardzo dużo rzeczy zrozumieć, szczególnie, że osoby na przykład z mózgowym porażeniem, tutaj niepełnosprawność dotyczy mięśni i realizacji ruchu, poziomu intelektualnego. Widzisz, i właśnie do mnie dotarło, dlaczego i po co, jaką cholerę ja się w szkole uczyłem o tym, czym jest podmiot domyślny. Co się dzieje, gdy ktoś chce mówić, ale nie może? Gdy umysł jest pełen myśli, a ciało nie ma jak ich przekazać? Dzisiejsza rozmówczyni, Elżbieta Dawidek, pracuje dokładnie w tej przestrzeni, między ciszą a słowem. Logopedka, badaczka, jedna z liderek AAC, czyli komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Polsce. Łączy dzieci i dorosłych niemówiących ze światem, który często zapomniał, jak uważnie słuchać. Rozmawiamy o tym, czym naprawdę jest komunikacja poza słowami, poza językiem, o chwili, gdy technologia staje się mostem, ale bywa też barierą. Elżbieta tłumaczy, dlaczego AI nie jest dostępne i dlaczego przyszłość komunikacji to nie mądrzejsze maszyny, tylko głębsza empatia. To opowieść o wolności, cierpliwości i cichej rewolucji w domach i szkołach, tam, gdzie technologia daje głos tym, którzy zbyt długo milczeli. Jeśli ta rozmowa Cię zaciekawiła, polub, zasubskrybuj i pomóż nam docierać dalej, bo im większa społeczność, tym więksi goście. W świecie edukacji, technologii, biznesu mówimy o komunikacji jako o narzędziu do porozumienia, robienia interesów, świadomego podejmowania decyzji, planowania rozwoju. Natomiast Twoje pojęcie wsparcia komunikacji to trochę odmienne ujęcie tematu. Na czym to polega i kogo to dotyczy? Wiesz, pracuję z osobami, które na co dzień nie mówią, czyli dotyczy to tak naprawdę maluchów, dzieciaków w wieku nastoletnim i dorosłych, czyli wszystkich grup, ale i główną cechą jest to, że nie emitują żadnych dźwięków. Pracuję z nimi nad tym, żeby rozumieli, co się wokół nich dzieje, potem, żeby potrafili wykorzystać jakieś narzędzia, które dostają do komunikacji. Mogą to być tablety z aplikacjami, mogą to być książki papierowe z symbolami, mogą to być narzędzia takie low-tech, czyli trochę techniki z dźwiękiem, trochę informacji zewnętrznej, papierowej. I dzięki temu te osoby potrafią się z nami skomunikować, nie wykorzystując kanału mowy, wykorzystując za to swój wzrok, swój słuch, pokazywanie, gesty, mimikę, czy inne kanały, typu właśnie odtwarzanie wiadomości za pomocą syntezy mowy. A czy pamiętasz taką sytuację, w której osoby niemówiące po raz pierwszy coś naprawdę mogą zakomunikować? I też mnie ciekawi, jakie są ich pierwsze słowa, czy komunikaty, jakie pierwsze? Zwykle to nie jest to, co my chcemy usłyszeć, czyli jeżeli ktoś zaczyna już mówić, a szczególnie na przykład dotyczy to osób dorosłych, które miały wypadek, to zazwyczaj jest to zupełnie inny komunikat niż my chcemy, czy ktoś chce, nie wiem, jakiś wybór, a z tyłu pada podaj mi papierosa. Więc zupełnie coś innego niż rzeczywiście chcielibyśmy usłyszeć. I zwykle dotyczy to
podłoża emocjonalnego, potrzeb takich związanych z tym, co chcemy Mhm. powiedzieć. W przypadku maluchów będą to jednak komunikaty związane z rodziną, z zabawą. W przypadku młodzieży różnie. Mhm. Tutaj są różne. E, Zależy tak naprawdę od tego, jakie słownictwo im damy, bo my możemy im dać ograniczone słownictwo Mhm. i wtedy ich świat jest ograniczony do tego, co są w stanie powiedzieć. Możemy im dać rozbudowane słownictwo i nawet jeżeli oni sobie nie dadzą rady z tym słownictwem, to my popełnimy terapeutycznie mniejszy błąd, wprowadzając duży, rozbudowany system, ponieważ my możemy zamodelować im jakąś wypowiedź i oni mogą się tego od nas później uczyć. Przy mniejszych systemach jest trudniej. Mhm. A co masz na myśli, mówiąc, że damy tej osobie pewien system? Mhm. My posiadamy aplikacje, czy korzystamy z aplikacji, które umożliwiają komunikowanie się. Mhm. Czyli możemy się komunikować pojedynczym znakiem. Mhm. Jest to symbol, gest, może to być znak pisany, czyli litera. Em, Możemy się komunikować za pomocą wydruku, pokazując na Mhm. wydruku książkowym coś. Mhm. Możemy się posługiwać wydrukiem książkowym w formie pisanej, czyli posługując się pismem, a możemy się posługiwać też aplikacją, która daje nam możliwość odtworzenia dźwięku danego symbolu i powiedzenia czegoś. Najpierw posługujemy się jednym symbolem, a później w języku polskim powinniśmy łączyć symbole w pełne zdania, w całą Mhm. wypowiedź, w opowiadanie. Ewentualnie w komunikat pisany. Mhm. Co wolisz? A to ma znaczenie, w jakim języku się wtedy wypowiadamy? W sensie, no bo jeżeli pokazuję obrazkowo psa, to on wygląda po polsku tak samo wygląda jak po angielsku, tak? Mhm. Czy jestem w błędzie? Ym, Obrazek wygląda tak samo. Rozumienie tego obrazka Mhm. również przebiega tak samo. Natomiast język polski jest językiem fleksyjnym Mhm. i u nas ma znaczenie to, jakie są przypadki Mhm. i jaka jest odmiana czasowników, ponieważ wiąże się to z końcówkami fleksyjnymi. W przypadku języka angielskiego jest to język pozycyjny. Mhm. I, am, nie Mhm. wiem, Ela, tak? Czyli mamy kolejność i według pozycji my ten język możemy realizować. Okej, rozumiem. Em, To się zmienia w języku polskim. Jak powiesz, ja widzę kota, o, kota widzę. Mhm. W języku angielskim możesz powiedzieć tylko jeden raz, tak? Nie da się tego wymienić Mhm. w te różne formy. Za każdym razem czasownik, rzeczownik i określenie, czyli przymiotnik czy przysłówek, ma inne końcówki. Mhm. Mamy 26 zdań podstawowych, do czego możemy dołączać sobie kolejne zdania, czy możemy je mieszać na różnych poziomach. I mamy 116 końcówek fleksyjnych do wyrazów, więc możemy je mieszać i łączyć na różne sposoby. Mhm. Więc te języki będą realizowane w różny sposób, natomiast zasady komunikacyjne są bardzo proste. Najpierw jest rozumienie, później Mhm. jest generowanie komunikatu. Pomiędzy tymi etapami jest modelowanie, czyli ja prezentuję, pokazuję, jak się korzysta z danego urządzenia. I Mhm. tutaj jest istotny partner komunikacyjny, czyli ta osoba, z którą rozmawiamy. E, Mhm. A jeżeli już mogę realizować, czyli umiem realizować komunikat na poziomie jednego symbolu, wskazanie jednego symbolu, pokazanie go, to wtedy mogę zacząć łączyć te symbole w Mhm. A czy od takiego symbolicznego języka można przejść potem do takiego pisanego, czy generowania pełnej mowy? Em, To jest tak, że możemy,
ale nie musimy. Ja się zawsze śmieję, że Mhm. ten język, który powstaje w wyniku tego, to jest takim produktem ubocznym Okej. nauki AAC, Czyli nie jest nauki celem? komunikacji. Poczekaj, bo Mm, ja bym pomyślał, że właśnie można to tak mhm, określić. To Można? celem jest, czy to nie zawsze jest celem? Nie. Wiesz co, osoby, z którymi pracujemy, to są osoby niemówiące, Mhm. plus mają jeszcze zapewne jakąś inną medyczną historię. Czyli nazywane są one jako Complex Communication Needs, czyli osoby z problemami, czy ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Tak to możemy Mhm. ładnie powiedzieć. Więc e, ich pojawienie się tej mowy, czyli samego tego dźwięku, którym my się posługujemy w tej chwili, jest ograniczone nie tylko możliwościami fonicznymi, czyli tym, że ja jestem w stanie w ogóle generować dźwięk, ale też tym, czy jakieś inne ograniczenia ze względu na moją Mhm. niepełnosprawność, czy to będą jakieś problemy genetyczne, spektrum autyzmu, czy inne choroby, tak ujmijmy to, czy może nie choroby, niepełnosprawności, em, to będzie zależało od tego, jak ta produkcja mowy będzie wyglądała. I nie zawsze jesteśmy w stanie Mhm. uzyskać mowę, natomiast zawsze jesteśmy w stanie uzyskać komunikację. Osoba, której zbudujemy taki system, em, będzie lepiej funkcjonowała, będzie bardziej samodzielna. Do tego Mhm. dążymy. Mhm. Tak, czyli celem jakby komunikowania się AAC jest to, żeby komunikować się z partnerem komunikacyjnym, z różnymi partnerami komunikacyjnymi i Mhm. żeby w każdej sytuacji, w każdym możliwym miejscu, o każdym czasie z każdą osobą skomunikować poprzez narzędzie, ewentualnie jakby produktem ubocznym, czyli wtedy mową, tak? Mhm. Natomiast to nam daje samodzielność, czyli taka osoba, której odetniemy na samym początku możliwość nauki komunikacji, a założymy, że ona będzie mówiła, ale ta mowa nie tworzy się, no, ma odciętą komunikację już od Mhm. samego początku, czyli tak naprawdę troszeczkę zaburzamy jej prawa człowieka, tak, do tego, Mhm. żeby rozwijała się dalej. Właśnie widzisz, mi się wydaje, znaczy na pewno jest to dla mnie trudne do wyobrażenia sobie, tak? Jak wygląda świat takiej osoby i co im daje w ogóle ta komunikacja? Jak wygląda świat, kiedy nie mogę się w ogóle komunikować, nie mogę powiedzieć, jakie są moje podstawowe potrzeby. I myślę, że to może nie być tylko mój problem. Może możesz nam przedstawić przykład osoby, która, oczywiście bez wskazywania nazwisk, ale przykład osoby, która nie miała tej komunikacji od dziecka, a ty pomogłaś jej nabyć tą umiejętność i w jaki sposób to wpłynęło na jej świat czy życie. Takich osób jest dużo, tak? To nie jest Mhm. jedna osoba, bo od kilku dobrych lat prowadzę terapię, więc tych osób jest sporo. Natomiast jeżeli jest to tak, że te osoby są już w wieku nastoletnim czy dorosłym, Mhm. to na pewno pierwsza rzecz, te osoby mają większe progi, to znaczy te osoby mają wyższą możliwość, wyższe prawdopodobieństwo do tego, że mogą być agresywne. Tak? Okej. A Przez dlaczego? wiele lat nie mówiłem. Wszyscy decydowali za mnie i nie słuchali moich znaków, nie respektowali mojego ja, zaburzali moje granice, tak? Bo zazwyczaj osoba niemówiąca jest traktowana jako nie umiesz, nie rozumiesz, nie wiesz, Mhm. ja się tobą zaopiekuję, czyli ty nie masz Mhm. swoich własnych potrzeb, bo ty ich nie wyrażasz. Ty Mhm. ich nie możesz wyrazić. A de facto większość z tych osób, em, im się naturalnie tworzy system językowy. On może być dużo uboższy niż nasz, Mhm. natomiast on będzie szedł swoim powolnym tempem i one jakieś rozumienie, przynajmniej z sytuacji kontekstu życia codziennego, będą miały. Więc one mogą gdzieś nie chcieć iść.
Ale to jest mniej więcej tak jak z 2-3-latkiem, który się buntuje. My musimy iść do szkoły, do pracy, musimy zaprowadzić dziecko, więc dziecko tak delikatnie wspieramy, żeby ono szło. Z tymi osobami to jest wręcz zmuszenie danej osoby do tego, żeby ona gdzieś wyszła, coś zrobiła. To są zachowania stricte przemocowe, tak? Nie powinniśmy tak się zachowywać wobec żadnej osoby, tak? Nie powinniśmy zmuszać, ale też są sytuacje, gdzie nie możemy czekać z wyjściem, ze zrobieniem czegoś, z podaniem leków. Bardzo często jest tak, że w terapii zdarzają się osoby, które są na wózkach, które nie mogą się ruszać, mają ograniczone możliwości fizyczne do wykonania jakichś ruchów, są karmione i są zależne od drugiego człowieka. I tam na przykład jest tak, że osoba okazuje delikatnym odchyleniem głowy, bo tyle może zrobić, że ona już skończyła jeść, że nie chce, dziękuję. Natomiast opiekunowi został cały talerz zupy i opiekun tą zupę podaje w sposób różny. No tutaj też jakby my musimy mieć sferę do tego, żeby uczyć opiekuna, uczyć partnera komunikacyjnego właśnie tych sygnałów, tych znaków płynących od tych osób o tym, że należy zakończyć, że zaburzane są moje granice i to powoli się robi. Z tymi osobami pracuje się tak, że wybiera się coś, co te osoby interesuje, tak? I ja mam różne zainteresowania, więc moja terapia przebiega dosyć niestandardowo. Ja się wypytuję rodzinę, czym się taki młody człowiek interesuje. I mogę ci podać przykład takiego młodego człowieka, który rzeczywiście bardzo długo nie mówił, nie chciał z nikim gadać, był wręcz wycofany komunikacyjnie, w takim stuporze. Ty sobie przychodziłeś, siadałeś obok niego, mogłeś robić różne rzeczy, on sobie siedział i nie patrzył. I rodzina mówi, że on tak reagował na większość terapeutów. Więc ja zapytałam się rodzinę, czym on się interesuje, jakie programy są mu prezentowane w telewizji. Okazało się, że brat jeździ na motorach, więc mieliśmy o czym porozmawiać. Ja przynosiłam gazety z motocyklami. Jak ja przyniosłam ten przedmiot jego pożądania, zainteresowania, gazetę, o której można było porozmawiać, jeszcze ją zostawiłam na koniec, ale w sensie takim, że można było nawiązać tą relację, to ten człowiek zaczął się otwierać, tak? I ja nie wyskoczyłam z 2 symbolami jeszcze i koniec, tylko weszłam z całym systemem, który mówił, więc dzięki temu on natychmiast zyskał głos i że zaczął również włączać swojego brata starszego, który przychodził do nas i z nami rozmawiał o motorze, prezentował sprzęt. Dzięki temu chłopaki nawiązali zupełnie inną relację. Ta relacja przeniosła się później na rodzinę i od tego, że mamy motor, jak on jest zbudowany, przyszliśmy do tego, jakiego jedzenia potrzebujemy, jakiej muzyki słuchamy, gdzie chcemy wyjść, co chcemy robić. Ta osoba dostała automatycznie podwyższenie swoich umiejętności komunikacyjnych, swojego poziomu życia. Co więcej, była w stanie pewne rzeczy zrobić samodzielnie, zupełnie nie potrzebując wsparcia czy wyręczania przez opiekunów. A dlaczego? Co się... No, jeżeli idziesz ze sprzętem elektronicznym, który za ciebie gada, możesz sam zrobić zakupy. Aha, rozumiem. Okej. No wyobrażam sobie, że to musiało wpłynąć po pierwsze na taką sprawczość, pewność siebie tej osoby, ale też i pewnie na całą rodzinę i otoczenie. A druga sprawa, wtedy ja mogę powiedzieć, nie chcę tego, kończymy, zmieńmy program, zróbmy co innego, obniżają się moje zachowania agresywne i autoagresywne, bo ja nie mam się o co złościć wtedy. Ja jestem w stanie zakomunikować trudną sytuację. Owszem, czasami zdarzają się osoby autystyczne, u których ten proces nabywania zachowań społecznych, społecznie akceptowalnych jest wydłużony i trudny, ale po to są narzędzia, po to jest proces terapeutyczny, żeby to sobie wyrównać. Tak? I dzięki komunikacji, no właśnie zyskujemy tą informację od drugiego człowieka o tym, czego on rzeczywiście potrzebuje, co on myśli i w jaki sposób on widzi świat. A to jest zupełnie inne niż to widzimy my.
A ten chłopak, o którym opowiadasz, ile miał lat, jak zaczęłaś z nim? 17. Czyli prawie 17. dorosły człowiek. Mhm. Czyli 17 lat przeżył w ciszy. Mhm. Albo w jakichś próbach kontaktu, które polegały raczej na tym, chcesz kawę, czy dzwonimy do cioci, tak? Mhm. Czyli miał wybór zamknięty. A wiesz, zazwyczaj chcemy to, co jest na półce z Tak, boku i tak, tak. zupełnie to nie dotyczy tego wyboru, który mamy tutaj i teraz. Albo E, pogadać o motorach, nie? Albo pogadać o motorach, dokładnie. I wiesz, dla młodego człowieka, który chciałby mieć dziewczynę, chciałby Mhm. prowadzić jakieś życie, to, że on jest zamknięty w tej sytuacji, ogranicza mu też jakby w ogóle kontakty społeczne. To jest takie trochę zamknięcie w bańce rodzinnej, z której nie mam wyjścia. Ja samodzielnie nie umówię się z kolegami, bo musi wyjść ze mną mama. Mhm. Ewentualnie, no, starszy brat nie zawsze jest na tyle odpowiedzialny, nie zawsze rodzice mają na tyle zaufanie do starszego rodzeństwa, żeby puścić osobę niepełnosprawną ze starszym rodzeństwem, bo młodzież to jest jednak młodzież i te głupie Mhm. pomysły e, no Mhm. niestety bywają różne konsekwencje takich rzeczy, a czasami osoba nie myśli, tak jak młodzi ludzie, że należy skądś uciekać natychmiast, Tak. czy że coś jest zagrożeniem, nie rozumieją w ogóle pewnych relacji, pewnych zagrożeń. No i właśnie w momencie, kiedy mamy małe dziecko i ono się rodzi i ma problem z nabywaniem języka, czyli w wieku 2 lat ono nadal nie mówi, to my zakładamy, że ono ma tak zwane carte blanche, czyli że jemu się ten system językowy nie tworzy. I my musimy mu dać narzędzie, w którym my poukładamy wszystkie wyrazy w szufladki, z których łatwo Mhm. będzie cały ten system e, zostawimy jakby swojemu rozwojowi, to dziecko będzie się uczyło w takich sytuacjach, że ono sobie w jednej sytuacji z rodziną nabędzie jakiegoś Mhm. słownictwa, w drugiej sytuacji w, nie wiem, przedszkolu nabędzie części słownictwa, w trzeciej sytuacji na zajęciach terapeutycznych. I ono nie jest w stanie połączyć Mhm. tego w pełną całość. I trafiają do nas takie dzieci, które na przykład były jakoś terapiowane, ale nie miały włączonej tej terapii AAC, czyli nie miały włączonego tworzenia języka i budowania systemu, i one wtedy działają na zasadzie takiej, że coś rozumieją, patrzą na kontekst sytuacji i się zachowują w odpowiedni sposób. Mhm. Możesz się nie zorientować, że ono nie rozumie. Aha. I bardzo często rodzice właśnie działają tak, że on przecież wszystko potrafi, on umie odpowiadać na pytania. Mhm. Hmm? Natomiast postawione w tej samej sytuacji, w innym pomieszczeniu w przedszkolu, nie jest w stanie się zachować, ponieważ już jest inny kontekst. Okej. To jest tak samo, jak stwierdzasz logopedycznie, czy dziecko mówi, czy dziecko nie mówi. Przychodzą do ciebie rodzice z maluchem, który coś gada. No i jego konwersacja wygląda tak. Mamo, daj mi to, ja chcę to tu. Mhm. Bez kontekstu sytuacji, bez zobaczenia, w jakim pomieszczeniu on jest, na co wskazuje, co chce, my nie jesteśmy w stanie tego Rozumiem. stworzyć. Ono się porozumiewa rdzeniem, a nam potrzebne są do pełnej komunikacji inne wyrazy, czyli nazwy rzeczowników, nazywanie czasowników, nazywanie określeń. Mamo, chcę ten czerwony samochód, który stoi na półce u góry. Dasz mi go? Bez problemu rozumiemy sytuację. Mhm. A A czy jest jakiś próg wieku, kiedy taką komunikację można stworzyć? nie, Innymi słowy, czy masz jakiś przykład pacjenta, czy osoby, która w, nie wiem, w wieku 30, 40 lat, 50 może, zbudowała dopiero pierwszy raz taki system komunikacji? mm, te pierwsze systemy komunikacji my teraz budujemy u 20-latków, tak? Mm, Mniej więcej 25-30 lat temu AAC wchodziło do nas do Polski. Mhm. Mm, I teraz te osoby, o których ty mówisz, dojrzałe, czy 50, 60, 70 lat, no to one rzeczywiście całe życie nie miały
komunikacji. One są zwykle w DPS-ach albo w rodzinach Mhm. zamknięte, jakby mocno wyizolowane. I tak, do nich też dochodzimy, no ale to jest bardzo powolny proces, bo rodzina jest już przyzwyczajona do jakiejś komunikacji i im jest bardzo nie na rękę, że musieliby coś wprowadzać, tak? Tutaj jakby ja też trochę to rozumiem, ale z drugiej strony nie rozumiem. Mhm. I staram się nie rozumieć. Natomiast tymi starszymi pacjentami to są głównie pacjenci, którzy mieli system językowy, nastąpił udar mózgu, przestają mówić. Mhm. I taką pacjentkę miałam 97-letnią i jej włączałam aplikację z komunikatorem. Okej. No, pani się posługiwała wcześniej telefonem komórkowym, świetnie, więc działaliśmy na tej zasadzie. Natomiast te osoby w wieku nawet 50 lat, miałam po udarze 30-letnią osobę, Mhm. więc to są jeszcze ludzie, którzy mają siłę sprawczą do tego, żeby móc iść pracować, robić różne rzeczy, mają swoje marzenia, mieli swoje plany i jak najbardziej ich rodziny mocno się angażują już w to, żeby taką osobę uruchomić Mhm. i żeby ona powróciła do pełnej sprawności. Nie zawsze to jest możliwe, ale my jesteśmy w stanie dużo takim systemem zewnętrznym komunikatów przywołać Mhm. i w tych przypadkach jesteśmy również w stanie uruchomić mowę. Ale też pracujemy z osobami, które tracą umiejętności komunikacji w wyniku zespołów otępiennych, Mhm. tak jak Alzheimer na przykład. One tracą pamięć, tracą umiejętności komunikacyjne i wtedy włącza się komunikator po to, żeby zrobić taką żelazną podporę. Czyli my tam nie dodajemy nowych słów, bo zazwyczaj ta osoba je traci, Mhm. ale pozostajemy na tym, czego się nauczyliśmy. Uczymy bazy, od której wychodzimy do terapii i która zaspokaja potrzeby, chęci bieżące danego pacjenta. One zwykle nie są duże, natomiast są na tyle utrwalone, że naprawdę potrafią w dużym stopniu utrzymać ten proces w takiej względnej stagnacji. I one tracą te umiejętności, ale bardzo powoli. Mhm. Czyli my troszkę spowalniamy ten proces. Mimo tego, że teraz są już różne leki, są możliwości, które poprawiają ich stan, natomiast ten stan komunikacyjny, on zawsze leciał tak powolutku, powolutku, powolutku w dół. My jesteśmy teraz w stanie przedłużyć tą linię na takiej stagnacji, że często oni odchodzą, mając no jeszcze tą komunikację ze sobą. Mhm. A czy są jakieś duże, znaczące różnice pomiędzy tym, jak pracujesz z osobą, która ma 5 lat, a z osobą, która ma 50? Mm, To jest pewnie baza tego, że z osobą 50-letnią inaczej się bawimy. Ale też Czyli można pogadać o motorach. tak, dostosowujemy po prostu do poziomu intelektualnego danej osoby, do jego zainteresowań i rozwoju. Z dzieckiem budujemy ten system, budujemy go w zabawie, w relacji. Mhm. Zazwyczaj ja w swojej pracy bardzo rzadko wykorzystuję metody behawioralną, mimo że je znam, dlatego że nic na siłę. To znaczy w momencie, kiedy jest nieprzyjemnie, mózg się nie uczy. Mhm. Z osobami starszymi no, rozmawiamy o ich zainteresowaniach, o życiu. Ja pracuję głównie też z osobami, które są gdzieś w rejonach wiejskich, Mhm. więc nauczyłam się bardzo dużo na temat chowu świń, Mhm. na temat kombajnów, tak, czyli uzupełniam swoje doświadczenie do tego doświadczenia, które ma pacjent, ponieważ im bardziej bazujemy na tym, co dana osoba robiła na co dzień w terapii, Mhm. tym ta terapia ma lepsze efekty, bo jeżeli my bazujemy na ich zainteresowaniach, to mózg się uczy Mhm. i nagle odblokowują się pewne drogi, ścieżki neuronowe, które są nam pomocne w danych sytuacjach. Bo jeżeli mamy udar, to mózg jest zalany krwią albo odcięta jest krew. Pewna część mózgu nie dostaje tej krwi i obumiera, ale my jesteśmy w stanie zrobić drugą drogę
do tej informacji, którą dany pacjent już miał. I my sobie obchodzimy jego umiejętności, a właściwie jego nieumiejętności w taki sposób, żeby dotrzeć do jego wiedzy za pomocą innych ścieżek. Tak samo pracujemy z osobami, które na przykład mają padaczkę, bo padaczka jest tą chorobą, która w przypadku Twoich umiejętności IT to jest tak jak reset komputera na twardo. Nie mamy zero umiejętności, które przed chwilą mieliśmy. Czyli musimy to tworzyć wszystko od nowa. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że taki reset następuje któryś raz, za którymś razem już umiemy postępować i znamy ścieżkę przywrócenia sobie pewnych elementów pamięci, czyli tych podstaw bazowych. My jesteśmy w stanie przywrócić sobie po kolei różne systemy. I są osoby, które tych napadów padaczkowych mają kilkaset na dobę. Więc u nich jest najtrudniej z walką o komunikację. Natomiast są takie momenty, kiedy te osoby naprawiają, stabilizują się na lekach, jest wszystko w porządku i nagle przychodzi kolejny atak. I tutaj dla tej osoby jest trudno, bo ona wie, ona jest świadoma tego, że już coś zbudowaliśmy. Jest bardzo sfrustrowana, ponieważ poziom frustracji, bo nie mogę znowu czegoś powiedzieć, a przecież już to umiałam, jest duży. Tutaj pojawiają się też jakby stany depresyjne, czyli dochodzą nam inni terapeuci do współpracy, psychologowie, terapeuci psychiatrii, właśnie po to, żeby tutaj to zrozumieć. No i czasami bywa tak, że terapeuta drugi musi się również nauczyć komunikowania z daną Właśnie osobą, chciałem to bo powiedzieć. jeszcze nigdy tego nie robił. Właśnie sobie wyobrażam, jak to mówisz, wyobrażam sobie dwa naprawdę poważne problemy. No jeden taki, że prędkość wytwarzania, jakby, że istotna jest też prędkość, z jaką jesteśmy w stanie wytworzyć taki system komunikacji. No bo jeżeli technologia mogłaby nas wesprzeć w tym i na przykład wytwarzać taki system w 5 minut, a nie w 5 lat, oczywiście teraz upraszczam, no to na pewno byłoby to korzystne, ale a z drugiej strony zobaczyłem taką trudność, że jeżeli ty musisz pracować jako zespół 2 czy 3 może czasem, czy może nawet więcej specjalistów, to każdy będzie miał swoją opinię. No i teraz jak kto powinien przejąć liderską rolę? Zawsze ktoś będzie chciał, tak? No to bardzo trudny proces się kształtuje. Poza tym, że pewnie i drogi, bo domyślam się, że nie jest to refundowane. Narzędzia są refundowane. Jeżeli masz stwierdzoną niepełnosprawność, możesz wnioskować do PFRON-u i innych organizacji, które udostępniają środki na ten sprzęt. Te środki można kumulować. Sprzęt jest refundowany, jeżeli jest narzędziem medycznego wsparcia, więc zwykle to jest proteza mowy i tak jest to nazwane. Natomiast oczywiście droższe będą te sprzęty, gdzie protezą kierujesz wzrokiem, a nie wybierasz palcem czy guzikiem. Tak? Od razu Więc zobaczyłem Stephena Hawkinga, nie? i jego sprzęt był najdroższy i w ogóle jego sprzęt jest najdroższy, czyli A-Guys tak zwane, to są wysokie koszty, natomiast refundacja jest możliwa i generalnie jeżeli na przykład w PFRON-ie możemy kumulować środki nie tylko z PFRON-u, ale jeszcze na przykład z 1,5% czy z innej fundacji, która nam dołoży do tego, albo z jakiejś zbiórki społecznej, to rodzic może za to, czy opiekun może za to w ogóle nie zapłacić. A Natomiast terapeuci, bo mówisz o sprzęcie. jeżeli ja jako terapeuta chcę terapiować osoby, to muszę sobie sama ten sprzęt zakupić, tak? Czyli muszę wyposażyć swój gabinet w odpowiednie rzeczy. Natomiast to jest tak, że my zwykle modelujemy na sprzęcie pacjenta, czyli my pokazujemy, jak się komunikować na sprzęcie pacjenta, po to, żeby on wyszedł z naszego gabinetu i mógł korzystać z tego sprzętu na zewnątrz, tak? Czyli był jak najbardziej samodzielny. Ale oczywiście na pierwszym etapie to jest tak, że tego sprzętu może, tak więc ja zrobię na szybko wydruk kilku symboli
żeby ona się mogła komunikować, czy Mhm. kilku, czy kilkunastu symboli, żeby ona się mogła komunikować, zakomunikować te pierwsze potrzeby, tylko po to, że czekamy na sprzęt, no bo na Mhm. refundację niestety się czeka. I to od 3 miesięcy wzwyż. Mhm. I nie ma pewnie górnej granicy. Ym, Nie. I Wiesz, to nie jest tak, że realizuje się w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. mhm, więc taka komunikacja złożona na prędce, że tak powiem, jest kluczowa wtedy, nie? Mhm. Mm, Wiesz, zastanawiam się, jak tak opowiadasz. No i właśnie mi przychodzą do głowy takie osoby jak Stephen Hawking. Wyobrażam sobie, że te osoby, zresztą w którejś z naszych poprzednich rozmów, ty powiedziałaś mi rzecz, która dała mi do myślenia, że te osoby często mają bardzo dużo czasu na myślenie, nie? No bo siedzą, nie mogą się ruszać, albo leżą i myślą. I często to są osoby też bardzo inteligentne, skupione na bardzo konkretnym temacie, i mogące wnieść naprawdę wiele do świata. No i właśnie jakby taki na przykład Stephen Hawking nie dostał narzędzi komunikacyjnych, to bardzo wiele byśmy stracili jako nawet ludzkość, mogę chyba powiedzieć takie górnolotne słowa. I to mnie prowadzi do kolejnego pytania, jakie bym ci chciał zadać. Przychodzi ci do głowy jakaś historia rodzica lub rodziny, która najbardziej poruszyła cię w pracy z osobami niemówiącymi? Coś, co mnie porusza, to jest to, że bardzo często przychodzą do mnie rodzice, bo jak rodzi się dziecko niepełnosprawne, mm, Mhm, to jest ten etap, kiedy musisz się pogodzić czy nie pogodzić z posiadaniem dziecka. Musisz zaakceptować to, że masz niepełnosprawne dziecko. W Polsce dopiero od 3 lat mhm, na neonatologiach są psychologowie, więc proces interwencji wcześniejszy był żaden. Więc ci rodzice są mocno sfrustrowani, bardzo zmęczeni. Bardzo często jest tak, że oni gonią od gabinetu do gabinetu mhm, i nie mają przyjemności przebywania, zabawy. Oni się w ogóle nie umieją bawić ze swoim dzieckiem. mhm, Jeżeli my siadamy na podłodze z maluchem, uczymy rodzinę reagować komunikacyjnie na potrzeby dziecka, uczymy się bawić, to po pewnym czasie ten rodzic ze łzami w oczach mówi, że ja zaczynam mieć frajdę, przyjemność z przebywania ze własnym dzieckiem, bo zaczynam dostrzegać te możliwości komunikacyjne i mhm, zaczynam w ogóle żyć, tak, inaczej. Mi się poziom frustracji zmienia, bo ja się w końcu mogę dogadać, a nie musieć na zasadzie, dziecko płacze, co on chce? Ojejku, a może picie, a może jedzenie, a czy ja zmieniłem pieluchę, a czy nakarmiłam, a może pobawić się, a może coś pokazać. I przestajemy pokazywać zabawkę na zasadzie takiej, że pokazujemy coś i machamy dziecku przed oczami, a to dziecko zaczyna uczestniczyć. Tak, i zaczyna doświadczać. I mhm, właśnie ten proces doświadczania przez dziecko świata będzie tym takim przełomem. I dla mnie jest strasznie istotny ten moment, kiedy rodzice mi mówią: tak, ja mam teraz tą frajdę z przebywania z własnym dzieckiem mhm, em, w trakcie zabawy, dnia codziennego, swojej terapii, mhm, tak? Ja nie muszę być terapeutą, ja nie muszę realizować tych założeń terapeutycznych takich. Ja mogę po prostu siąść, poczytać dziecku książkę i mieć z tego frajdę. mhm. Ale wiesz, rodzice dzieci, które nie mają niepełnosprawności, często mają problem z tym, żeby się bawić i mieć frajdę ze spędzania czasu z dziećmi. Więc myślę, że Umiejętność, to jest uniwersalny problem. umiejętna Umiejętność zabawy to jest bardzo trudna umiejętność. Aha, Też jeżeli nie miałeś rodzeństwa, tak. którym musiałeś się opiekować, byłeś jedynakiem, i to nie masz pojęcia, jak się zająć tym dzieckiem, Mhm, to też jest problem. Natomiast jakby umiejętności zabawowe, my to kojarzymy, pójdzie do przedszkola, się nauczy. I bardzo mhm, często jest tak, że na tym pierwszym etapie, drugi, trzeci rok życia, ono jeszcze ma czas na zdobywanie języka, bo się nauczy. Nie ma czasu. Nie ma mhm, tego czasu.
Jeżeli w wieku 2 lat dziecko nie mówi, my powinniśmy iść do logopedy, do terapeuty, jakiegokolwiek, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, sprawdzić, co się dzieje. Jeżeli ta interwencja przychodzi szybko i włączamy wspomaganie tylko po to, żeby podciągnąć umiejętności językowe, to my mamy gwarant tego, że później ten rozwój poznawczy będzie przebiegał o wiele lepiej. Tak, bo my już w kwietniu mają wejść wytyczne funkcjonalne do tego, żeby badać dzieci nie poziomem inteligencji, ale poziomem funkcjonowania. W tej chwili badamy poziom inteligencji i jeżeli dziecko nie współpracuje na teście, nie realizuje poleceń terapeuty, a zwykle to jest obcy terapeuta, obcy człowiek, którego widzimy pierwszy raz Obce w życiu. pomieszczenie, obcy terapeuta. Obcy, tak. I jeszcze dziwne zadania. To my mamy prawo nie zrealizować jedno polecenie jest powtarzane 3 razy. Co więcej, jest to polecenie językowe. Więc jeżeli masz problemy z rozumieniem trudnego języka, wskaż różnicę. Kto tak mówi do dziecka? Gdzie jest coś innego? Poszukaj, tak? Czym różnią się obrazki? My nie możemy zmienić tego polecenia. Dla osoby niepełnosprawnej je dostosujemy, ale pomiar inteligencji jest jakby pomiarem pewnych założeń, ma pewne wytyczne i my tego polecenia nie możemy zmienić. Nie możemy go zmienić. Więc dziecko, które 3 razy nie zareaguje na przykład na polecenie pokaż mi różnicę, jest przekreślone. Jakby obniżany dalej. jest ten wynik. Tak? I później z niepełnosprawności lekkiej okazuje się, że ktoś ma głęboką, bo po prostu na teście nie współpracował. Proste. Dlatego dla nas jest tak istotne, żeby ta ocena była funkcjonalna, czyli jakie czynności dziecko realizuje, jakie komunikaty dziecko daje, czy komunikuje się z rodzicami, z rodzeństwem, na którym etapie jesteśmy. Bo zobacz, jeżeli ja mam pewne umiejętności, dodam do tego sprzęt, to ja jestem w stanie i w przedszkolu, i w szkole realizować program, tak, w miarę idąc tym samym programem. Ja będę wspierany symbolami czy myśleniem symbolicznym właśnie dlatego, że wspomaganie wizualne dla większości osób z problemami komunikacyjnymi będzie bazą do tworzenia sobie języka, bo bardzo często jest tak, że te osoby nie myślą językowo, ale obrazem. No, bardzo to jest ciekawe i właśnie mi też buduje pewne wyobrażenie, no bo tak jak wspomniałem, jakby trudno jest nam sobie wyobrazić, żyjemy w naszych bańkach i też mam takie wrażenie, że większość ludzi, którzy się interesują tematem w ogóle komunikacji dla osób niepełnosprawnych, czy w ogóle niepełnosprawnością nawet szerzej, to są ludzie, którzy sami jej doświadczają w życiu. I że dopóki ktoś tego nie doświadczy na własnej skórze, na nie wiem, kimś bliskim, własne dziecko, to się w ogóle tym tematem nie zainteresuje, nie? Więc myślę, że w ogóle rozmawiamy o temacie, który jest absolutnie nieseksowny. Pewnie absolutnie nie ma kliknięć ani wyświetleń, ale myślę, że tym bardziej warto i tym bardziej ważki jest ten temat. I tym chętniej właśnie ja go tu poruszę. Natomiast chciałbym też wejść trochę w taką bardziej prywatną nutę i ciekawi mnie, jak ty się czułaś, jak wyglądał moment, w którym ty sobie zdałaś sprawę, że twoje własne dziecko komunikuje się inaczej niż większość dzieci. Moje dziecko było zdiagnozowane w wieku 2,5 lat na spektrum autyzmu. Nie mówiło, miało mnóstwo zachowań, które odbiegały zupełnie od normy społecznej. I jak on miał 4 lata, ja zaczęłam drążyć i szukać, no bo jeżeli jest 4-latek, chłopcy mówią później, ale na drodze przedszkolnej on sobie załatwił mówienie 5 wyrazami. Tak, nie, nie chcę, koniec jeszcze. Okej. I przedstawiał się, czyli mówił, jak ma na imię. To jakby to było wystarczające. Możesz przejść całe przedszkole na 5 wyrazach.
Natomiast no, mi chodziło o to, że ja jako osoba, która wiecznie gada i ma dużo do powiedzenia, no mam kogoś, kto milczy, kogoś, Mhm. kto nie reaguje na komunikaty, kogoś, kto nie rozumie, co do niego mówię i nie może sam siebie zrealizować. W wieku 4 lat Krzysztof nie mówił, ale ja trafiłam na jedną z metod i zaczęłam wypytywać terapeutów w okolicy, kto w ogóle potrafi tymi metodami się posługiwać. Okazało się, że nikt. Ja zaczęłam się uczyć i douczać. Mhm. I okazało się, że idąc tym tropem, no, ja powoli nabywam wiedzę, która jest z zakresów terapii specjalistycznej i tak naprawdę ja jestem z Lubelszczyzny. Tutaj była wtedy 15 lat temu wielka pustynia, jeżeli chodzi o terapię. Ja ściągałam sobie terapeutów, ja ich uczyłam, jak się komunikować ze Mhm. swoim synem. W końcu w mojej miejscowości okazało się, że jest jedna terapeutka, która jest w stanie wejść w komunikację alternatywną. I dzięki niej, dzięki mojej pracy, myśmy modelowaniu codziennym, budowaniu sygnałów, budowaniu komunikacji, włączaniu w to dziadków, włączaniu w to Mhm. otoczenia szkoły, którą ja musiałam zmotywować, jak nie kijem, to marchewką. To znaczy, musiałam być ekspertem dotyczącym prawa, Mhm. dotyczącym realizacji wszystkich założeń. Dzięki temu wdrażałam się w te wszystkie systemy, poznawałam coraz to nowych ludzi, którzy dawali mi niesamowitą wiedzę, niesamowite wsparcie, jeśli chodzi o organizacje zewnętrzne, o organizacje prawne. I później, jako rodzic zainteresowany, trafiasz na organizację rodziców, którzy jeszcze bardziej cię wspierają, Mhm. mówią ci różne rzeczy. Ja wtedy trafiłam na twórców jednego z oprogramowania na jednej z konferencji. Mhm. Zaczęłam się tym oprogramowaniem interesować. Weszłam w temat komunikacji. Mój syn w wieku 6 lat dostał tablet z aplikacją Mhm. i zaczął się porozumiewać właśnie za pomocą tej aplikacji. Em, Pierwsze dni z tą aplikacją były takie, że ja dodawałam 40 symboli na dobę. Było Okej. takie zapotrzebowanie na symbole. I mój syn zaczął komunikaty werbalne zaczęły się po 4 miesiącach. Czy możesz to powiedzieć językiem zrozumiałym dla mnie? Czyli zaczął mówić, Okej. naśladując sprzęt syntezamowy po Aha. 4 miesiącach od Aha. wprowadzenia sprzętu. Natomiast Okej. nie zawsze dzieje się to tak szybko, tak? Czasami wprowadzamy sprzęt i my możemy 3, 4, 5 lat czekać na to, żeby Mhm. ktoś podjął Próbę. inicjatywę Mhm. komunikacji jednym symbolem. A ile twój syn dzisiaj ma lat? 15. I jak jego komunikacja wygląda? Em, Komunikuje się prawie w pełni werbalnie. Okej. Te nowe rzeczy, których gdzieś tam się uczy, muszą być jeszcze na sprzęcie. I, jak oglądamy nowe filmy, nowi bohaterowie są dołączani do Movika, nowe osoby są włączane w aplikację ze zdjęciem i Mhm. podpisem. Nowe informacje ze szkoły, jeżeli coś się pojawia takiego, muszą być jakby Mhm. przerobione jeszcze edukacyjnie. On się nadal uczy, natomiast no, już jakby to, co teraz widzę z perspektywy lat, to, że on miał włączony sprzęt w wieku tych 4 Mhm. lat, ma swoje konsekwencje dzisiaj, czyli to rozumienie jest nie takie jak trzeba. To realizowanie w ogóle komunikatów jest trudniejsze dla niego. Mhm. Nie wszystko jest w stanie powiedzieć. No oczywiście wiadomo, spektrum autyzmu ma też swoje inne zachowania i to też się łączy, tak? Dlatego mówimy o tych kompleksowych czy całościowych, złożonych problemach komunikacyjnych, bo to wszystko się na siebie nakłada. Mhm. Myślę, przykład, który jest najbardziej obrazowy, tak? No dużo możemy zrozumieć też dzięki temu, myślę, w takim szerszym kontekście. Jak on sobie radzi w szkole właśnie? Bo ty powiedziałeś, że dostaje materiały ze szkoły i to trzeba jeszcze terapeutycznie przerobić, czyli to jest tak, że ty cały czas pracujesz, jest szkoła, wracają jakieś materiały, ty musisz je przetworzyć na język, na ten jego system komunikacji.
Jak to wygląda w praktyce? Em, To zależy, to znaczy w naszej praktyce wygląda to w ten sposób, że ja wiem, jaki jest program szkolny. Uf. Ja sobie już pewne rzeczy przerobiłam. Natomiast mówimy tak, mój syn jest w szkole specjalnej, czyli w placówce, która ma zorganizowane grupy dla osób autystycznych to są 4 osoby maks na grupę. Mhm. Czyli mają jednego opiekuna, mają 4 osoby na grupie. Pani jest powiedzmy łatwiej, ale każda z tych osób ma problemy I i inne są problemy. to inne problemy i są to akurat oni mają szczęście, bo we 3 mają 3 chłopców jest, którzy mają e, ten sam sprzęt, natomiast też są werbalni już troszeczkę, więc Mhm. oni mogą mówić, jest dziewczynka w pełni werbalna. Także oni się porozumiewają między sobą już bardzo fajnie. Natomiast tak, placówka musi być przeszkolona z tego, żeby Mhm. wiedzieć, jak korzystać z takiego sprzętu. I jakby to leży od strony placówki, że ci pracownicy muszą być Okej. przeszkoleni. Natomiast zobacz, są szkoły ogólne, gdzie są dzieci bez niepełnosprawności intelektualnej i tam zaczyna się troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, bo masz 25 osób, zazwyczaj jesteś jednym nauczycielem, Tak. ewentualnie masz pomoc nauczyciela, która może mieć 5 dzieci pod swoją opieką i każdy może mieć inne problemy i Mhm. to trzeba wyrównać. Integracja jest trudna pod takim względem, że ta organizacja pracy wymaga bardzo dużego nakładu pracy, organizacji i wiedzy terapeutycznej. O nauczycieli wspomagających na wysokim poziomie jest bardzo ciężko. Mhm. I takie osoby należałoby naprawdę dobrze wynagradzać, zupełnie się w naszym systemie. Nauczyciele mają za niskie wynagrodzenia w mojej opinii, Tak. natomiast w momencie, kiedy dochodzimy tutaj do wspomagających, to już w ogóle leżymy. Mhm. Em, Jeszcze kilka lat temu było tak, że nauczycielem wspomagającym mógłby zostać ktoś z ulicy. Czyli Mhm. to była taka bardziej Się bez kompetencji. opieka, Okej. tak. I naprawdę gminy z tego po prostu korzystały, bo to było tańsze. Mhm. Dopiero praca rodziców, którzy prawnie wymusili na tym, żeby osoba, która jakby otrzymuje zalecenie w orzeczeniu o kształceniu specjalnym bądź wczesnego wspomagania rozwoju, o nauczycielu wspomagającym, żeby za tym szły pieniądze i żeby za tym szła osoba z kompetencjami. Mhm. No i taki jest problem z tymi nauczycielami z kompetencjami. Oni muszą Mhm. naprawdę mieć dużą wiedzę, ale my jesteśmy w stanie tak zorganizować te systemy, żeby one jednak działały. Dużo szkół się stara, żeby te dzieciaki miały jednak klasy integracyjne, 15-osobowe, Mhm. żeby te dzieciaki były włączane. Wiesz, ja miałam szczęście, bo ja jestem z małej miejscowości, e, ale jak poszliśmy do przedszkola, to miałam takich rodziców, którzy tą niepełnosprawność mojego syna traktowali, no zdarza się, rodzi się takie dziecko, śmiało, śmiało, no i ja rozumiem, pani ma Mhm. trudności. Coś się wydarzyło, karetka przyjechała Mhm. do szkoły mocno zajmującego, usłyszałam, o wie pani, mój syn to się ze swoim bratem tak leje, że to nie ma o czym mówić i nie ma problemu w Tak. ogóle. I jakby te nasze problemy wynikające z niepełnosprawności, z niepełnosprawności społecznej, z tego, że mój syn nie mówi, były integracyjnie niesamowicie dobrze zaopiekowane, ale Mhm. myśmy mieli niesamowite szczęście. Ale to Bo wynikało z tych specjalistów, tych nauczycieli w szkole, tak? nie, po prostu wynikało z takiej Otoczenia. stricte życiowej, dobrej woli Okej. otoczenia, tego, że chcemy się włączać, tego, że moje dziecko ma być włączane. Jak to nie Mhm. jedzie moje dziecko na wycieczkę? Oczywiście, że jedzie na wycieczkę. Mhm. Jak to nie idziemy do kina? Oczywiście, że idziemy do kina. Idziemy wszyscy. Mhm. Jak to nie możemy pojechać gdzieś tam? Jedziemy wszyscy. To co, że trzeba opiekuna? No to niech mama pojedzie, tak? Mhm. Jak trzeba opiekuna dodatkowego. I rzeczywiście panie nawet nie chciały mojej obecności, tylko załatwiały sobie tego dodatkowego opiekuna, dlatego że
Przy rodzicu te dzieci się bardzo popisują, a jak nie ma Mhm. tego rodzica, jest ktoś zupełnie inny, ta sytuacja jest o wiele Mhm. lepsza. Natomiast ja przez długi okres czasu miałam też taką usługę, specjalistycznych usług opiekuńczych, i wtedy jeszcze, bo teraz one są troszeczkę ograniczone prawnie, ale za naszych czasów, jak mój syn zaczynał, ja miałam na 2 godziny opiekuna społecznego, Mhm. który pomagał się integrować mojemu synowi w przedszkolu. Czyli przez 2 godziny pani, była w przedszkolu, z moim synem były 3 panie. Okej. Nauczyciel wspomagający, pani, z integracji i nauczyciel na grupie. Więc jakby, nauczyciel wspomagający ogarniał nie tylko mojego syna, ale innych dzieci. Mój syn miał asystentkę, która, sprawiała, że ta komunikacja z innymi dziećmi była łatwiejsza. I Mhm. tak to powinno wyglądać w ideale. Natomiast oczywiście nie ma szans. W tej chwili po prostu nie ma szans na takie zaopiekowanie. Te środki zostały ucięte Okej. prawnie, są prawne ograniczenia, teraz we wprowadzaniu w ogóle obcych osób do przedszkola. Mm, i teraz wchodzą terapeuci AAC, którzy mają za zadanie rozwijać komunikację. I wszystkie placówki szkolno-przedszkolne powinny mieć, logopedę, który gdzieś tam choćby słyszał o tym AAC, bo wtedy on zawsze jest w stanie pokierować do specjalisty. Niestety zwykle specjaliści to jest działka osób, które zajmują się tym w prywatnych gabinetach. Mhm. I ostatnio robiłyśmy wśród rodziców taką, ankietę, gdzie, realizowałeś, gdzie dowiedziałeś się w ogóle, o AAC z internetu, z Facebooka. Mhm. No i, chodziłam tak z gabinetu prywatnego, tam gdzie prywatnie. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych jeszcze jest, duże, czasami nawet niedoinformowanie. I jestem świadoma, że mówię to, tak, jest niedoinformowanie. Bardzo często pojawiają się informacje, że AAC zaburzy rozwój mowy. Absolutnie to jest kłamstwo. Okej. Jeżeli nie mamy Mhm. Wiesz, zastanawia mnie też, bo wspominasz tak, że budowanie tego systemu komunikacji jest ważne, też dość trudne, czasami bardzo czasochłonne. Integracja takiej ale pozwala na tą integrację i to jest super. I wtedy poświęcamy też dużo energii na integrowanie takiej osoby do systemu edukacji, czy do otoczenia, do życia. A czy tu zostaje w ogóle jeszcze miejsce na to, żeby uczyć się po prostu tych rzeczy, które są, wiesz, w podstawie programowej, czy które są życiowo Mhm, przydatne, albo na rozwijanie tych pasji? Czy to zajmuje taki obszar czasu i energii, że właściwie pracujecie tylko mhm. nad tym, żeby tą osobę przystosować? Czy tu jeszcze zostaje przestrzeń na uczenie się, na rozwój? Komunikacji uczysz się w relacji, czyli uczysz się na zasadzie, tego, co w tej chwili robisz. Jeżeli Mhm. byśmy się komunikowali alternatywnie, ja bym powiedziała: "Rozmawiam" i zaczęlibyśmy zadawać sobie pytania i odpowiadać, Mhm. tak? Czy prowadzilibyśmy jakąś formę dialogu. Natomiast, jakby używanie komunikatora to jest tylko takie naciskanie obok dodatkowo guzika, którym Mhm. ja formułuję wypowiedź. Tylko że tak, jeżeli ja bym cię teraz zapytała: "Która jest godzina?" Odpowiedziałbyś mi w ciągu 3 do 5 sekund, tak? Czy Mhm. spojrzałbyś na zegarek, jesteś w stanie, to zrobić, szybciutko. Jeżeli odpowiada osoba, która musi przemyśleć, co chce powiedzieć, ułożyć to sobie w głowie, wygenerować ten komunikat na, tablecie, czy wskazać go w książce komunikacyjnej, to jest czas. Przygotowanie takiej wypowiedzi może zająć nawet 2,5 minuty, jeżeli na przykład piszemy, Mhm. czyli my musimy czekać. I to jest generalnie proces tego, że, musimy, umieć zachować pauzę komunikacyjną, żeby e, te działania wszystkie wspomagać. Czyli proces, jakby myślenia w ogóle o komunikowaniu się, to nie jest tyle proces pytanie, odpowiedź, Mhm. czy, jak włączyć symbol poprzez korzystanie z niego. Mhm. Czyli, jeżeli ja, mm korzystam z zabawek i mówię tak: "Chcę się pobawić misiem". Mogę Mhm. wskazać jeden symbol, Mhm.
pójść do szafki, wyciągnąć misia. To jest praktyczne zastosowanie symbolu, czyli my się musimy go uczyć funkcjonalnie. Czy nasza komunikacja polega na tym, że my edukacyjnie osymbolowujemy sobie życie i wykorzystujemy symbole do tego, żeby się komunikować, czyli poprzez wielokrotne użycie danego symbolu my się uczymy jego znaczenia. I tak samo uczysz się obsługi telefonu komórkowego, tak samo uczysz się obsługi jakiejkolwiek gry, czyli wielokrotnie tego używasz. I ja bym nie traktowała tego jak jakiegoś zewnętrznego, strasznego systemu, do którego my jeszcze musimy narzucić sobie jakąś ciężką pracę. To jest po prostu coś, co my włączamy i tak jak telefon komórkowy, patrz, no nie widzisz, że go używasz, a jednak go używasz, korzystasz z niego, masz w nim swój plener, masz dostęp do numerów telefonów, masz dostęp do innych rzeczy, jesteś w stanie tak zadzwonić sobie do kogoś, kogo numer znasz. Nawet na pamięć, czyli skorzystać z numeru telefonu. Tak samo komunikują się osoby z tymi kompleksowymi potrzebami komunikacyjnymi. My musimy to włączać w życiu. Nie da się tego nauczyć przy stoliczku, ponieważ jeżeli ja przerobię historyjkę obrazkową, na przykład z kupowaniem biletu, jak kupić bilet, tak? Czyli widzę te obrazki, to ja wiem, jak to zrobić, jeżeli mam tą kartę przed sobą pracy, którą ja zrobię. Jeżeli ja pójdę i stanę w kolejce, to ja już nie będę tego umiał, bo nie jest to funkcjonalna umiejętność. Czyli ja z papieru muszę to przenieść na włączenie się w życie. Czyli tak naprawdę duża rola terapeutyczna, w cudzysłowie, spada na osoby, które są najbliższymi partnerami komunikacyjnymi. Są to rodzice albo rodziny. I pół biedy teraz są młodzi ludzie, którzy już korzystają z telefonów i tabletów, ale miałam taki przypadek jeszcze będąc na praktykach na studiach, gdzie włączaliśmy 24-latkowi, zrobiłyśmy w ramach praktyk właśnie komunikator w formie książki komunikacyjnej. To był taki duży zeszyt A4, 60 symboli, bo chłopak miał naprawdę duże trudności z komunikowaniem się. Było tak, że był jakiś taki weekend majowy. Poszedł do domu na ten weekend. Rodzice wiedzieli, że on ma książkę i że wskazuje rzeczy, które chce w danej sytuacji robić. Mama przyszła po weekendzie, taka zdenerwowana, weszła do pokoju nauczycielskiego, myśmy tam wszystkie akurat siedziały, spojrzała tak na nas, rzuciła tym zeszytem, on z tym więcej do domu nie przyjdzie. No i na mnie leżał obowiązek tego wdrażania tego systemu. Wiedziałam, dlaczego, co się stało? No bo zazwyczaj jak przychodził Franek do domu, to było tak, że dostawał pilota do telewizora, miał 1, 2, 3 kanały, tak? Włączał sobie jeden kanał, on miał się przełączyć pomiędzy kanałami i on nic więcej nie potrzebował. A w tej chwili jak przyjdzie do domu, to on przez cały czas puka w książkę i ja muszę ciągle patrzeć, co on chce. Usamodzielnienie się jest bardzo trudnym momentem w życiu. Wiesz co, w ogóle wiele rzeczy, które mówisz, ja sobie przekładam na po prostu rodzica zdrowych dzieci i myślę sobie, że wiele ludzi ma bardzo podobne problemy, tylko trochę to źle świadczy o nas jako o rodzicach często, nie? Że my po prostu jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu, nie poświęcamy tej energii. No, aż się robi, myślę, refleksyjnie i strasznie trochę. Wiesz co, to jest trochę tak, jak włączamy wysoką technologię w życie. Mówi się teraz bardzo dużo o tym, że powinniśmy jak najmocniej ograniczać tablety czy wystawianie na elektronikę dla małych dzieci. Tylko nie mówi się o tym, w jaki sposób my to realizujemy. To znaczy, co za tym idzie? Jeżeli włączam komunikator, tablet z aplikacją, mogę to zrobić już 6-miesięcznemu dziecku. To się burzy w ogóle
Tak, twoimi informacjami o tym, jak się tak. tym powinno posługiwać. Mam nadzieję, że się burzy. Ale wiesz, E, to znaczy ja sobie to porównuję do sytuacji, jak, to chodzi o to, co jest treścią na tym, po co jest, w jaki sposób jest użyte to narzędzie. No bo jeżeli to jest po prostu, puszczamy, wiesz, bajeczkę po to, żeby to dziecko właśnie zahipnotyzować, no to wtedy wiadomo, że to jest złe zastosowanie, nie? mhm. Ale komunikacja to jest dialog, to jest Mhm, połączenie dwóch osób, tak? Czyli musi być dziecko, które się uczy języka i jest też partner komunikacyjny. I mhm, zawsze w pierwszym okresie funkcjonowania jakiejkolwiek elektroniki, to ty jesteś partnerem, wręcz nazwę to krupierem, który rządzi sprzętem. mhm, To ty wskazujesz symbole i to ty realizujesz mową to, co trzeba powiedzieć, czyli modelujesz. mhm, I przez długi okres czasu to ty powinieneś rządzić sprzętem. mhm, Nie dajemy dziecku komunikatora na to, żeby klikało w niego sobie. Owszem, jest taki etap, gdzie te dzieci tak robią, to się nazywa gaworzenie sprzętowe, natomiast samo dziecko, no ja mam komunikator po to, żeby z dzieckiem się komunikować, a mhm, nie po to, żeby ono samo stało i sobie naciskało przyciski, bo to się nie mija, to nie ma nic do czynienia z komunikacją. Ja też mogę stanąć przed ścianą i powiedzieć do ściany coś, ale to nadal nie jest komunikacja. To jest tylko wyrzucanie z siebie słów. mhm, Więc przez ten pierwszy okres to my powinniśmy działać ze sprzętem. To my jesteśmy partnerem komunikacyjnym. Na tym polega edukacja partnera komunikacyjnego, żeby on wiedział, jak to zrobić. I ta edukacja partnera komunikacyjnego jest na każdym etapie, czy to jest małe dziecko, czy to jest dorosły człowiek. Zawsze musimy wyedukować partnera komunikacyjnego, bo dobrze wyedukowany partner komunikacyjny to są niesamowite efekty. I teraz zobacz, to się przekłada też na używanie jakichkolwiek aplikacji wysokiej technologii. mhm, Ty chcesz dziecko zająć zabawą, żeby ono zaczęło coś samodzielnie robić, żeby na chwilę dało mi spokój, tak? mhm, Czyli ja daję tablet i zostawiam dziecko samo. A my powinniśmy się nauczyć jako rodzice uczestniczyć w tym, co robi dziecko. Po pierwsze, mamy znać aplikację, z której dziecko korzysta, wiedzieć, na jakim levelu dziecko jest, umieć z dzieckiem o tym porozmawiać. Ja nie wiem, czy mogę, ale Minecraft został cudownie stworzony do tego rodzaju mhm, aktywności, ponieważ ja mogę na każdym etapie dowiedzieć się, co robi dziecko, gdzie ono jest, mhm, na którym etapie jest. Mogę sobie poczytać o tym książkę, wejść w YouTube'a i sprawdzić kanał, na którym będę wiedziała, co na tym etapie dziecko robi, jakich umiejętności nabywa. Co więcej, to jest wbudowane w edukację. To samo mhm, mamy na przykład z klockami Lego, które są idealnym narzędziem do terapii dla osób z problemami neuro, czyli po udarach i mhm, urazach. I w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii klocki Lego dostajemy na oddziałach terapeutycznych, żeby łączyć ze sobą mhm, neurony. I tutaj też my mamy instrukcję obsługi, mamy klocek, do tego możemy sobie dodać komunikator i mamy relację z drugą osobą, w którą się włączamy. Czyli znowu nie zostajemy sami, tylko przez cały czas mhm, pracujemy nad tym, żeby ta relacja była. I owszem, czasami dziecko musi zostać na te 10 minut samo. Niech se poklika, niech mhm, sobie obejrzy, niech coś zrobi, tak? Ale my nie możemy zakładać, że to dziecko się samo sobą zajmie, bo tak, mamy inne czasy niż czasy, w których myśmy się wychowali. Bo mhm, myśmy sami się zajmowali na podwórku, latając z grupą innych osób, a w tej chwili ta grupa innych osób to są te same dzieciaki, które mają taką samą sytuację i siedzą z komunikatorami, tak. czy przy sprzęcie u siebie w domu. Ale właśnie wiesz co, to trochę mnie prowadzi też do wątku takiego socjalnego i jak mówisz, że to jest, że do nas to do Polski dotarło, nie wiem, 15 lat temu, tak? Jeśli dobrze, mniej więcej, Mhm. jeśli dobrze, 20. Mhm. 20 lat temu nawet. No to, to znaczy, że pierwsze osoby, które szły przez przez taką terapię, teraz tak naprawdę wkraczają
w takie zawodowe życie, bardziej w społeczeństwo i mogą coś oddawać temu. Używam mocnych słów, ale myślę, że wiesz, o co chodzi. I tak się zastanawiam, czy na przykład ty z twojej perspektywy zauważasz już jakiś społeczny efekt tej terapii przez te 20 lat? Wiesz co, na maluchach tak, na tej młodzieży, owszem, to jest widoczne w sensie takim, że tych ludzi jest więcej. Zaczynamy się obywać z tym, że może ktoś mieć tablet ze sobą i coś na tym Mhm, tablecie klikać. mhm, I owszem, ten tablet się pojawia jakby też w takim życiu codziennym, tak? Czyli nie jest on jakimś takim wow wielkim, ale wcześniej pojawiały się dzieci z dużą książką komunikacyjną. I zawsze teraz pytam rodziców, co jest lepsze, tablet z mhm. aplikacją czy książka komunikacyjna? Oczywiście, że tablet z aplikacją. Tak. Tablet z aplikacją, dlatego że on coś powie i wywoła większą konsternację u osoby, z którą rozmawiamy, która nigdy w życiu czegoś nie miała, bo trzeba zajrzeć w tą książkę komunikacyjną papierową, doczytać się, co na tym papierze jest. Mhm, I to jest o wiele trudniejsze. Natomiast ja ci powiem, że jak mój syn był mały, to ja wykorzystywałam trochę na bezczela to, że on miał tablet jako jedyny, bo dzieciaki przylatywały do nas jak muchy do miodu mhm, na placu zabaw i myśmy rzeczywiście uczyli się komunikować, czyli oni doświadczali tego, jak się komunikować, a po co to w ogóle Krzysiowi? mhm. Najpierw były pytania do mnie, a później miał dzieci w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, gdzie kolega brał jego tablet i zaczynał z nim się No, komunikować jego językiem. Dzieciaki to są najlepsi modelatorzy. Jeżeli mam w terapii rodzinę, która ma młodsze dziecko, będę zachęcała do tego, żeby mhm, przyszli do mnie razem z tym młodszym dzieckiem, mhm, żeby ono się nauczyło. mhm, Słuchaj, akurat wtedy miałam taki bardzo mały gabinet i przychodziła do mnie 7-osobowa rodzina z dziewczynką, jej rodzeństwo, mama, tata, babcia jeszcze była, także tych osób przewinęło się tam sporo. I czasami było tak, że przychodził tata z jedną siostrą, czasami mama z drugą siostrą, także te osoby się wymieniały, bo nie zawsze oczywiście wszyscy mogli, bo to była wielka wyprawa. Zresztą w ogóle wyprawa z dzieckiem niepełnosprawnym to jest wielka wyprawa. mhm, Natomiast w momencie, kiedy wdrażasz komunikację, to też musimy tym opiekunom wyjaśnić, że to nie jest takie, że musi pan siedzieć i klepać jeden symbol w ciągu dnia. Wystarczy, że użyje pan kilka razy tego symbolu, później kilka razy tego symbolu e, i zobaczy pan, że czasem przyjdzie to z łatwością, z tą prostotą, mhm, ale musimy zdjąć z siebie taki, wiesz, ciężar tego, że nagle ja muszę wyterapiować swoje dziecko i ono ma być zdrowe. Muszę zaakceptować to, że mhm. ono będzie miało jakieś Tak. trudności. Nawet jeżeli uda nam się wyterapiować dziecko, no, czy osobę dorosłą, młodzież, do etapu, kiedy oni są w stanie sami się porozumiewać, sami komunikować, na pewno będzie jakaś odrobinka miejsca, gdzie ten człowiek ma trudności, Mhm, natomiast będzie już to mniej widzialne, mniej zauważalne społecznie, będzie to bardziej naturalne. I te osoby, które teraz pracują, ze wspomaganiem komunikacją alternatywną, no muszą dostać oczywiście specjalne miejsce pracy, ale zobacz, to są najczęściej autyści, mhm, którzy są zamknięci w sobie, ale oni mają niesamowitą wiedzę informatyczną. W ogóle mhm. jak nad czym się zakręcą, Tak. to są już tak zakręceni, że już bardziej nie mogą. Oni są w tym niesamowitymi specjalistami. Więc mamy osoby, które zaczynają porozumiewać się całkowicie werbalnie, a mamy osoby też, które korzystają z pisania i syntezy mowy i też posługują się Mhm, komunikacją i dają sobie świetnie radę w pracy. Nawet w tych pracach takich mniej absorbujących, typu na przykład kucharz, pomoc kuchenna, mhm, pomoc, jak fajnie funkcjonują restauracje, w których są osoby niepełnosprawne i ta osoba przychodzi do ciebie z tabletem i przyjmie zamówienie. I mhm. nie Okej. zapisuje na tym, czy ty chcesz trzy szklanki, czy cztery, bo do tego ma kolejny notes, tylko ona się ciebie pyta tym tabletem, co ty chcesz, czy też musisz się Mhm, wykazać odrobiną empatii i tego, że musisz mhm, zaczekać na ten komunikat. Natomiast jak używasz często komunikatora, nasze dzieciaki śmigają. mhm. W ogóle No. ja nie komunikuję się na tablecie tak szybko, jak moi podopieczni, ci mali.
Tak, to jest, ta taka ich, biegłość i ciekawość sprawia, że naprawdę, mam na myśli dzieci i ciekawość, Mhm. sprawia, że naprawdę szybko się uczą nowych rzeczy i to też to taki przykład, że właśnie z tym dzieckiem na placu zabaw, który podałaś, no to jest dla mnie, taki przykład modelowy. No fajnie, żebyśmy wszyscy mieli w sobie taką ciekawość, i otwartość, żeby właśnie w ten sposób, podchodzić. Mhm. No. Wiesz co, to myślę, że to się wiąże też z doświadczeniami. Jeżeli dzieciaki doświadczyły kontaktu z moim synem w przedszkolu, w szkole, oni czasami potrafią podejść do mnie: „O, wie pani, ja chodziłem z pani synkiem do pod pierwszej klasy, do podstawówki”. Mhm. Ja się tak, bo to już są młodzi ludzie, oni się Mhm. fizycznie trochę pozmieniają, tak patrzę, nazywam ich po imieniu. „Pani nas pamięta?” Ja Mhm. mówię: „Tak, no tyle, razy, ile gdzieś tam coś robiliśmy razem, to jednak Mhm. pamiętam”. A druga sprawa, e, ja stworzyłam taki system, wspomagania komunikacji, to się nazywa dzienniki. Na papierze sobie drukujesz zdjęcia, Mhm. tworzysz pod nimi wypowiedź, dzięki temu dziecko uczy się tej narracji wewnętrznej. Natomiast, w trakcie, jakby życia codziennego ja musiałam to wykorzystywać, żeby mój Krzysiek mógł opowiedzieć o tym, co było w domu, co było w szkole, Mhm. żeby jakby uczył się, tych zachowań komunikacyjnych. I, miałam taką sytuację, że właśnie wspomniany chłopczyk, który, czy ja pamiętam jego ze szkoły, Mhm. było tak, że, Krzysiek miał urodziny i ten chłopiec był chory. Ja zrobiłam zdjęcie w trakcie, tego, nakleiłam do, dziennika, Mhm. i podpisałam, że to były urodziny. Na urodzinach był tam, Bartoś, Tomek, Jacek i tak dalej. Dajmy na to, nie było Franka. Franek następnego dnia ogląda: Mhm. ma. Ja mówię: „Jak to cię tam nie?” „No nie ma mnie tam”. Więc ja musiałam dokleić jego zdjęcie. Mówię: „Niech mama przyśle zdjęcie Mhm. przykryte kołdrą, że jesteś chory, to ja dokleję to zdjęcie, Mhm. że ty jesteś chory”. I właśnie dopiero wtedy był cały tak, chodził zadowolony. Tak, to też jest Miał integracja, komplet informacji. bo oni, robią. No ale wiesz, zupełnie byś nie pomyślał nawet, że to jest dla nich istotne, Mhm. tak? Że to jest ważne dla rówieśnika, żeby znaleźć się gdzieś, w jakimś systemie, czy w jakiejś pomocy, Mhm. która gdzieś tam funkcjonuje wokół, a to naprawdę świadczy o tym, jak mocno te dzieciaki były ze sobą zintegrowane. Mhm. Naprawdę fantastycznie. No I ciekawe. wiesz, takie integracje są też na przykład możliwe w szkołach specjalnych, Mhm. bo my rodzice się spotykamy z dzieciakami, z tymi dziećmi, jeździmy na różnego rodzaju wycieczki czy imprezy organizowane przez szkołę. I tam jest tak, że każde dziecko w klasie może mieć inny komunikator, inny Mhm. system Mhm. oparty na innych znakach. Dlatego, że ono ma inny system postrzegania, inny system został mu wybrany, tak, na Mhm. inny system były pieniądze. I zazwyczaj, jeżeli przychodzi do mnie rodzic i mówi: Mam ten czy inny system”, ja nie wybrzydzam, po prostu pracuję na tym, co jest, bo te systemy są strasznie drogie. Chociaż pewnie bym dała temu dziecku coś innego, Mhm. tak? Także tutaj też musimy wiedzieć, w jakich sytuacjach, my możemy się integrować. I ta integracja bardzo fajnie wygląda, kiedy dzieciaki, korzystają z różnych systemów, Mhm. mówią o tym samym, komunikują się z nauczycielem i to jest możliwe. Mhm. Mam tyle pytań, które ja czuję też, że ty ucinasz niektóre dygresje po to, żebyśmy się trzymali bardziej wątku i bardzo, bardzo to cenię, to jest super. Ale wiesz, jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, bo też znowu w którejś z naszych poprzednich rozmów ty wspomniałaś, że i zmienię trochę temat, że sztuczna inteligencja nie jest dostępna. I to było coś, co mnie na przykład bardzo zszokowało. Myślę, że w ogóle jest ciekawym tematem do poruszenia, bo mi się kojarzy, mamy tekst, właśnie te modele czatowe, gdzie rozmawiamy z takim komputerem, to z mojej perspektywy otwierają nowy interfejs jakby komunikacyjny. Już nie muszę ruszać myszką, nie muszę coś tam wklepywać na klawiaturze, wystarczy powiedzieć i ten komputer może mi odpowiedzieć.
A z drugiej strony ty mówisz, że te systemy nie są dostępne. Ciekawi mnie twoje spojrzenie na to. Po pierwsze, sztuczna inteligencja uczona jest przez dorosłych ludzi, którzy już mają sporo doświadczeń. Mhm. Po drugie, jest to tekst językowy nieprzekładalny na znaki na chwilę Mhm. obecną. Czyli jakby AI w ogóle znakami się nie komunikuje. Ono było wykorzystane jako sprawdzenie pewnych możliwości użytkowników w pewnych badaniach alternatywnej i AI potrafi wyprodukować głos. Mm, Czyli na podstawie próbki głosu 8 sekund Mhm. my jesteśmy w stanie wyprodukować głos użytkownikowi. Jedna z firm już produkuje, daje ci możliwość dołączenia sobie takiego głosu w ich sprzęcie, natomiast sprzęt musi być przez cały czas podłączony do internetu, co u nas czasami bywa Mhm. mocno niesprawne. Zresztą zakładamy, że dziecko, które korzysta z komunikatora, ma na tablecie wyłącznie komunikator, a jak chcesz sobie włączyć YouTube'a, Mhm. grę, to musisz mieć inny system, to znaczy drugi tablet, czy komórkę rodzica, wszystko jedno. Jakby to jest jedna kwestia z dostępności AI. Czyli nie mamy symboli i właściwie AI nie wie. Drugą Mhm. kwestią są dostępne możliwości etyczne. Czy mamy wytyczne etyczne w stosunku do dzieci? Mhm. Mamy część wytycznych etycznych w stosunku do osób niepełnosprawnych i mamy tą lukę, a nie możemy dać sztucznej inteligencji możliwości wyboru, Mhm. które zalecenie dotyczy dziecka, a które zalecenie dotyczy osoby niepełnosprawnej. I czy ona tego nie może składać? Ona musi mieć odpowiedni dokument, który będzie Mhm. zakładał wykorzystanie tego. I oczywiście my jakby używając w aplikacjach, szczególnie tych dla dzieci, AI, uczymy ją pewnych zachowań, ale tutaj trzeba by było uczyć model językowy od zera. Bo musimy wprowadzić informacje na temat możliwości intelektualnych i Mhm. na temat zaburzeń, jakie są w tych możliwościach. Ono to sobie wygeneruje jakby ze swojej wiedzy, ale wygenerowana wiedza, a praktyka Mhm. wykorzystania tego są inne kwestie. Mhm. Druga sprawa jest taka, że teraz jak rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, prowadzisz dialog. Ty jej pytasz, ona ci odpowiada i co ci odpowiada? No, coś tam sobie wymyśli zawsze. Ja jako model sztucznej inteligencji, potem mi powiesz, Mhm, że to nieprawda, ona: „Aha, masz rację, przepraszam cię". tak. Okej, po pierwsze halucynuje, Mhm. czyli my musimy uniknąć halucynacji, szczególnie przy edukacji dzieci. Po drugie, odpowiada pytaniem dodatkowym. Tak, bez końca. Jeżeli, jeżeli masz spektrum autyzmu i musisz Mhm. odpowiedzieć na to pytanie, bo ktoś ci zadaje pytanie, a ty musisz na nie Okej. odpowiedzieć, to jesteś w takiej bańce, która wymaga guzika. Chcę skończyć rozmowę, czy kończymy rozmowę? Mama mi kazała. Okej. Tak, czyli tutaj też jakby wymagałoby to dostosowań. Druga sprawa, te odpowiedzi czasami są niesamowicie długie. Mhm. I teraz właśnie wczoraj wyczytałam w internecie, że e, jeżeli uczymy sztucznej inteligencji, to im więcej wiadomości jej wkładamy, im dłuższe są nasze posty, tym sztuczna inteligencja przyjmuje, że to jest bardziej merytorycznie poprawne. W przypadku osób niepełnosprawnych nie będziesz miał komunikatu a la Mhm. Eliza Orzeszkowa, czyli długiego, wielokrotnie złożonego zdania, ale to będą krótkie i jasne sygnały, tak? Sztuczna inteligencja rozumie, co to są trudności w postrzeganiu myślenia drugiej osoby, Mhm. czyli jest w stanie nas o tym poinformować, jak to wygląda, ale dzieciaki nie rozumieją, z czym rozmawiają, więc one rozmawiają z komputerem z bajki. Mhm. My musimy dostosować też jakby ten przekaz i to, co one otrzymują, czy to jest gra, czy to jest komputer, jak to działa, do ich możliwości poznawczych. I właśnie te możliwości poznawcze będą kluczem do tego,
na jakim etapie, jakie umiejętności będzie nam mogła sztuczna inteligencja formułować. I fajnie jest, bo możemy ją na przykład używać do generowania grafik, czyli do narysowania sobie jakichś potworów strasznych, innych rzeczy. Mm, I tak się dzieje, no ale my musimy dać temu jakąś możliwość fizyczną, tak? Czyli Mhm. dziecko, które porozumiewa się za pomocą symboli z tableta, no nie jest w stanie w tej chwili skomunikować się ze sztuczną inteligencją, no chyba, że za pomocą zdjęcia. No, Mhm. nie wiem, jak to by wyglądało, ale to też odczytywanie tego, interpretowanie. Musielibyśmy chyba tego sztucznej inteligencji nauczyć. Mhm. No właśnie, ale to też ciekawe, że jakby wydaje się, że ona może być naprawdę dobrym narzędziem, tylko jeszcze nikt jej nie ujarzmił tak jakby. Mhm. Ale Szczególnie, że przepraszam, że ci wejdę no, w słowo. Szczególnie, że w naszym języku polskim, biorąc pod uwagę, że jest to język generatywny, ona będzie lepiej działała i lepiej wykonywała mhm, polecenia, bo jest to język mhm, fleksyjny. Ale teraz z mhm, drugiej strony większość systemów na pierwszym etapie nie ma fleksji i gramatyki. mhm, Więc znowu musielibyśmy pewnie użyć trochę romantyzacji, żeby to mhm, wszystko gdzieś złożyć w całość, bo mhm, inaczej tego po prostu nie widzę. A z drugiej strony formułowanie komunikatów generatywnych to jest już czymś, czego sztuczna inteligencja się nadal uczy. mhm, Na przykład mamy podmiot domyślny i bardzo często jest tak, że y, sztuczna inteligencja zmienia ci osobę. Nie jest dla mhm, niej ważne, tak, kto do niej mówi i nie jest ważne, kim ona jest. Czyli tak, czy jest dziewczynką, czy jest chłopcem. tak. Dlaczego? Dlatego, że w języku angielskim niestety tego nie ma. Widzisz, i właśnie do mnie dotarło, dlaczego i po co, po jaką cholerę ja się w szkole uczyłem o tym, czym jest podmiot domyślny. I mi się zapięło kółeczko. Dziękuję bardzo. No, wiesz co, niestety musimy kończyć, Mhm. bo chociaż, chociaż Widzę. czuję, że ta rozmowa jeszcze mogłaby kilka ciekawych wątków, szczególnie właśnie z tą sztuczną inteligencją, myślę, dotknąć. Mhm. Natomiast chciałbym to zakończyć takim pytaniem. Jaką jedną myśl chciałabyś przekazać światu o osobach, które nie mówią? Taką, która może zmienić sposób ich postrzegania. Ich, czyli tych osób postrzegania. Że to, że nie mówię, to nie znaczy, że nie rozumiem. Ja nie mówię, ale ja jestem w stanie bardzo dużo rzeczy zrozumieć, szczególnie, że osoby na przykład niepełnosprawne z mózgowym porażeniem dziecięcym, tutaj niepełnosprawność dotyczy mięśni i realizacji ruchu, a nie poziomu intelektualnego. Mhm. Osoby z ASD zazwyczaj też mają wysoki poziom inteligencji i w momencie, kiedy nie uczymy się języka, nie nabywamy go prawidłowo, procesy poznawcze też nie przebiegają prawidłowo i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Mhm. Bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że tym samym trochę pomożemy, żeby ten temat w ogóle wybrzmiał w szerszym w szerszym obszarze i żeby nie tylko te osoby, których osobiście dotyka taki problem, się tym zainteresowały, ale może zobaczymy też większe rozpoznanie tematu, bo wyraźnie widać, że takie osoby mogą stać się naprawdę cennym elementem społeczeństwa, społeczności czy grupy Mhm. naszej bliższej. Mhm. Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem była Elżbieta Dawidek. Dziękuję.